No hej, podczas zwiedzania północnych rubieży Wielkopolski postanowiliśmy odwiedzić województwo kujawsko-pomorskie. Naszym celem był dworek, którego za kilka lat na pewno już nie będzie. W dokumentach pisanych Żurawia zaistniała w połowie XIII wieku i wtedy była wsią szlachecką. Co się z nią działo przez kolejne 5 stuleci dokładnie nie wiadomo. W drugiej połowie XVIII wieku Żurawia należała do Antoniego Radzimińskiego Herbul-Lubicz, żonatego z Teresą z Jastrzębców. To dla nich wzniesiono okazały dwór w Żurawii. Budynek stanowił przykład stylu dworkowego rozpowszechnionego na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX wieku. Fasada wzbogacona była 2 dwukolumnowymi portykami. Słowem, miała wygląd szacownego ziemiańskiego dworu i najwyraźniej miała stać się gniazdem rodzinnym. Jednak już po kilku latach majątek wraz z dworem przeszedł w obce ręce. W 1855 roku majątek przeszedł w posiadanie Wernera von Bulow, żonatego z Marii von Mach. Von Bulow w 1868 roku zainicjował przebudowę dworu. Elewacja frontowa zyskała wtedy 3-osiową, drewnianą, przeszkloną werandę. Kolejnym właścicielem był Gebhard von Bulow, żonaty z Elisabeth von Puttkamer. W 1903 roku majątek przejął Georg, który rok później ożenił się z Agnes Frein von Wittenhoff-Schell. W 1913 roku dokonał on następnej przebudowy, nadając dworkowi ostateczny wygląd. Von Bulow wprowadził gospodarstwo do 1945 roku. W pobliżu tego tarasu rozciągał się ogród skalny, a dalej warzywniak i sad. Cały park poprzecinany był wąskimi alejkami, a w jego centrum usytuowano starą grotę. Znajdowały się tu również 2 stawy, rybny i kąpielowy.
Pod koniec II wojny światowej taras elewacji frontowej został uszkodzony przez sowiecki czołg. Po wyzwoleniu dwór został oddany w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu w Chwaliszewie, które zakwaterowało tam mieszkańców. W zamian za zwolnienie z czynszu zobowiązano ich do bieżących remontów budynku. Nowi lokatorzy przeniesieni z chat krytych słomą do pałacowych pokoi byli antytezą słowa gospodarz. Jakichkolwiek remontów potrzeby nie czuli, za to przenosząc zwyczaje ze swoich poprzednich siedzib, w buduarze dawnej dziedziczki hodowali świnie. Nic więc dziwnego, że budynek niszczał i kiedy w 1986 roku wpisano go do rejestru zabytków, był już bardzo zdewastowany. W końcu XX wieku właściciel obiektu, gmina Kcynia, wystawił go na sprzedaż, licząc na to, że nabywca wywiąże się z ciążących na nim zobowiązań renowacji. Niestety, tak się nie stało. Destrukcja dworu postępowała nadal. Między innymi zdemontowano charakterystyczny portyk frontowy, który podobno wywieziono w niewiadomym kierunku, porozrywano podłogi i pozbawiono budynek wszystkiego, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. W 2000 roku zawalił się dach. Mimo to w 2004 roku ruiny za symboliczną złotówkę udało się sprzedać. Nowa właścicielka zaprowadziła jednak w pobliżu ruin wylęgarnię drobiu. Jeśli dodamy do tego działającą nieopodal od 1972 roku hodowlę macior, to znalezienie nowego gospodarza będzie raczej śmierdzącym interesem. Jeszcze jako tako trzyma się stary spichlerz nakryty naczółkowym dachem, ale widać, że jego dni też już są policzone. Ciekawostką jest fakt, że pierwotnie wcale nie miał być spichlerzem. Budowany był jako zbór ewangelicki i dopiero później został przeznaczony do bardziej przyziemnych funkcji.
I to by było na tyle. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.